Jeżeli masz Home Assistanta dłużej niż chwilę, to na pewno masz kilka automatyzacji od jednego zdarzenia. I to działa do momentu, aż trzeba coś zmienić. Dzisiaj pokażę, jak to poskładać w jedną sensowną automatyzację, gdzie różne akcje uruchamiają się równolegle w zależności od pory dnia i obecności domowników. Przejdźmy od razu do rzeczy. Tworzę nową automatyzację, a jej wyzwalaczem będzie czujnik ruchu na korytarzu. Naciskam Dodaj wyzwalacz, następnie Wyzwalacze, później Encja, stan Encji. I tutaj odnajduję mój czujnik ruchu. U mnie to jest korytarz i Encja od zajętości. Dokładnie ta. Następnie wybieram ze stanu Brak na Wykryto, żeby automatyzacja odpalała się tylko przy realnym ruchu, a nie przy wypadnięciu czujnika z sieci czy innych losowych akcjach. Wyzwalacz gotowy, teraz dodajemy akcję. Następnie bloki, uruchom równolegle. I tu bardzo ważna rzecz. Wszystkie akcje dodajemy wewnątrz akcji uruchom równolegle. Bardzo łatwo się pomylić i dodać akcję niżej, poza nią, a wtedy cała logika się posypie. Tak więc dodaję akcję, następnie bloki i jeżeli coś to coś. Później dodaję warunek. W tym przypadku chodzi o włączenie światła tylko po zmroku, więc wybieram czas i lokalizacja i ustawiam warunek po zachodzie słońca. Wybieram przed wschodem słońca, po zachodzie słońca. Tu można jeszcze ustawić przesunięcie, jeżeli ktoś potrzebuje. Przesunięcie dodajemy w formacie godziny, minuty, sekundy, czyli tak jak widzisz teraz na ekranie. Następnie dodaję akcję. Odnajduję swoje urządzenie, czyli światło LED na korytarzu. I wybieram włącz. Następnie dodaję kolejną akcję. Odnajduję opóźnienie. W tym przypadku będzie to 25 sekund. Następnie dodaję kolejną akcję, znowu swoje urządzenie. I wybieram akcję wyłącz. W skrócie, jeżeli czujnik ruchu wykryje obecność na korytarzu po zachodzie słońca, włączy światło na 25 sekund. Zwijam sobie całą tę akcję, żeby się nie pomylić i przechodzę do następnej. Druga akcja będzie wyglądała tak. Po wykryciu ruchu włączam grzałkę w bojlerze na 30 minut. Dzięki temu ciepła woda użytkowa jest utrzymywana w odpowiedniej temperaturze, ale tylko wtedy, gdy jestem w domu. Jeszcze lepsza opcja to pompka obiegowa do ciepłej wody. Wtedy masz ją od razu w kranie, a gdy nikogo nie ma w domu, urządzenie po prostu nie pracuje i nie marnuje energii. Tak jak wcześniej wybieram jeżeli coś to coś i dodaję warunek, warunki, czas i lokalizacja, strefa. I wybieram swoje urządzenie, strefa domowa. Czyli warunek to urządzenie w domu. Później dodaję akcję i tu też tak samo jak wcześniej odnajduję urządzenie. Będzie to grzałka boiler. I wybieram włącz. Duplikuję. I druga akcja to będzie wyłącz grzałkę, ale pomiędzy jeszcze trzeba dodać akcję opóźnienie. I opóźnienie ustawię na środku i dodam 30 minut. Czyli włączy grzałkę, odczeka 30 minut i wyłączy. Dla oszczędności energii dodam jeszcze zakres godzin. Dzięki temu ta akcja zadziała tylko w ciągu dnia, a nie na przykład w nocy. Nie grzeję wtedy wody, ani nie uruchamiam pompki obiegowej, kiedy nie ma to sensu. Ustawię sobie godziny na przykład po 5:30, ale przed 20:30.
Można tu jeszcze ograniczyć działanie do konkretnych dni tygodnia, ale w moim przypadku chcę, żeby ta automatyzacja działała codziennie. I w skrócie, jeżeli czujnik wykryje ruch, jestem w domu i jest między 5:30 a 20:30, to grzałka włącza się na 30 minut. Zwijam tę akcję i dodaję kolejną. Tym razem będzie to powiadomienie, jeżeli czujnik wykryje ruch, a mnie nie ma w domu. Tak jak wcześniej wybieram jeżeli coś to coś i dodaję warunek, urządzenie, odnajduję swój telefon i wybieram jest poza domem. Następnie dodaję akcję i tu wybieram powiadomienie, odnajduję swoje urządzenie i wpiszę na przykład ruch w domu. Jak widzisz, mamy 3 różne scenariusze w jednej automatyzacji. Każda akcja działa niezależnie i może uruchamiać się równolegle w zależności od spełnionych warunków. Na koniec zapisuję automatyzację, nadaję jej nazwę, wybieram kategorię i dodaję krótki komentarz. Głównie dla siebie, żebym za pół roku wiedział, co tu się dzieje. Mamy gotową automatyzację, ale zanim uznamy temat za zamknięty, warto ją przetestować. Dlatego uruchamiam ją ręcznie i sprawdzam, które akcje faktycznie się wykonają. Następnie wchodzę w ślady. W tym miejscu możemy dokładnie sprawdzić, co się dzieje z automatyzacją, który warunek jest spełniony, który nie, jakie akcje się wykonały, a także podejrzeć kod i logikę działania. Wpisy w dzienniku widzisz na przykład, że automatyzację wyzwoliłem ręcznie i została włączona grzałka w bojlerze. Najciekawsze są szczegóły kroku. Klikam w konkretny kafelek i od razu widzę pełne informacje. Tu jest akurat grzałka w bojlerze. Akcja została wykonana o tej godzinie. Następnie opóźnienie. Ta akcja nie została wykonana, bo mam godzinę 12:56, a musi być po zachodzie słońca bądź przed wschodem. Tu są godziny dzisiejszego wschodu i zachodu słońca. Tutaj jest pusto, bo ten krok nie został wykonany. I następna akcja też nie została wykonana, bo jestem w domu. I na tym moglibyśmy skończyć, ale pokażę Ci jeszcze drugi przykład. Tym razem wyzwalaczem będzie wykrycie człowieka przez kamerę na zewnątrz w domu. Jedna akcja to włączenie światła przed domem, a druga równoległa wysłanie powiadomienia, ale tylko wtedy, gdy nie ma mnie w domu. Wyzwalaczem będzie encja wykrycia osoby z kamery Reolink, ale równie dobrze możesz tu użyć encji z własnej kamery albo zwykłego czujnika ruchu. Odnajduję swoją encję, ja akurat znam jej nazwę na pamięć, ale pokażę też jak ją namierzyć. Wystarczy wejść w integrację, Reolink, odnaleźć swoją kamerę, będzie to kostka wjazd i gdzieś tutaj powinna być encja osoby. Jest w tym miejscu i widzisz tutaj historię, kiedy ostatnio była wykryta osoba na tej kamerze. Przejdźmy z powrotem do automatyzacji. Odnalazłem swoją encję, następnie wybieram z brak na wykryto, czyli podobnie jak we wcześniejszej automatyzacji, stan musi się zmienić z brak na wykryto. Następnie dodaję akcje, bloki, jeżeli coś to coś. I tutaj dodaję warunek, czas i lokalizacja, słońce i ustawiam przed wschodem słońca po zachodzie słońca. Następnie dodaję akcję, odnajduję swoje urządzenie, czyli lampę przed domem. Będzie to światło wejście. Dokładnie to. I zmieniam na włącz światło wejście.
Od razu sobie duplikuję, żeby zrobić wyłącz światło i nie szukać. Następnie dodaję opóźnienie. Niech będzie to minuta 30 sekund i przesuwam pomiędzy włącz a wyłącz, czyli po wykryciu osoby na podjeździe włączam światło na minutę 30. Następnie dodaję kolejną akcję, jeżeli coś to coś, i dodaję warunek, urządzenie. Odnajduję tutaj swój telefon i warunek urządzenie jest poza domem. Następnie dodaję akcję, powiadomienie i tak samo odnajduję swój telefon. W skrócie, jeżeli urządzenie jest poza domem, to dostanę powiadomienie o treści, np. ruch na podwórku. Zapisuję, nadaję nazwę i kategorię. Tak wygląda gotowa automatyzacja, ale czy jest poprawna? Nie do końca. Nie dodałem akcji uruchom równolegle, więc wszystkie warunkowe akcje wykonują się po kolei, a to oznacza, że ta automatyzacja nie ma prawa działać poprawnie. Co z tym zrobić? Na szczęście Home Assistant niedawno dodał bardzo przydatną opcję wytnij i wklej. Zamiast kasować wszystko i robić od nowa, wycinam te akcje i wklejam je wewnątrz akcji równoległych. I dopiero wtedy każda z nich może działać niezależnie. Mógłbym teraz wywołać tę automatyzację testowo, ale nie ma to większego sensu. W tym momencie nie spełnia żadnego z warunków. Na dziś to wszystko. W kolejnym materiale pokażę, jak zrobić sensor wykrywania obecności domowników, który wykorzystasz zarówno w tej, jak i w kolejnych automatyzacjach. Jeśli materiał był dla Ciebie przydatny, to wiesz co robić. Subskrypcja, łapka w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i do następnego.